Pierwszy kask. Moi drodzy, decydując się na jazdę motocyklem, musicie mieć świadomość tego, że najważniejszą częścią waszego anturażu motocyklowego będzie wasze nakrycie głowy. Będziecie wszystko słyszeć, widzieć i właściwie odczuwać poprzez perspektywę tego oto nakrycia głowy. Więc kupując je, pamiętajcie o tym, że jeżeli to ma być pierwszy wasz kask, to skupcie się przede wszystkim na poziomie bezpieczeństwa i na tym, jak się w nim czujecie, a nie na tym, ile ma bajerów. Bo o bajerach sobie pogadamy, kiedy będziecie kupować drugi, trzeci, piąty kask. Będziecie już bardziej świadomi. Moi drodzy, kaski motocyklowe konstruuje się z 3 typów materiałów. Najczęściej jest to plastik, potem jest poliwęglan i włókno szklane, kompozyt na bazie włókna szklanego. Termoplastiki to jest bardzo szeroka gama materiałów, które są ekonomiczne, więc jeżeli wasza głowa jest dla was bardzo istotna, to tą grupę materiałów możecie sobie odsunąć. Jeżeli tam 200-300 zł jest dla was rozwiązaniem na tak, to oczywiście nie ma problemu, to jest wasza świadoma decyzja. Poliwęglany to jest większość kasków, które widzimy na rynku, to co jeździ dookoła, czyli mamy Nolany, HJC, nie wszystkie. Do tego możemy jeszcze wrzucić tutaj Kaberga, więc decydujemy się na kask z poliwęglanu, który jako struktura jest już materiałem, który dobrze absorbuje energię. Jego wyściółka jest też zrobiona z polistyrenu, który dobrze absorbuje i będzie bardzo bezpieczny. Te kaski też często budowane są na 2 wielkościach skorup, co za tym idzie kask w rozmiarze XXS będzie z zewnątrz mniejszy, czyli też będzie tak samo chronił jak kask większy. To jest bardzo istotne, żebyście wiedzieli, że ilość skorup i ilość tych wyściółek ma bezpośredni wpływ na wasze bezpieczeństwo. Więc kask z poliwęglanu, taki jak na przykład HJC TR1, który jest bardzo dobrze spozycjonowany cenowo i akurat w tym przypadku jest fajnie wyposażony, bo to co dostajemy to jest przeciwsłoneczna blenda. Nie skupiałbym się na przeciwsłonecznej blendzie jako podstawowym kryterium wyboru kasku, bo nie ma to bardzo bezpośredniego wpływu na takie czynne bezpieczeństwo. Skupiłbym się bardziej na tym, że do tego kasku można dokupić Pinlock. To jest system, który umożliwia nieparowanie szyby w dużej wilgotności i przy niskiej temperaturze, co może mieć bezpośredni wpływ na wasze bezpieczeństwo. Dodatkowym akcesorium, które jest w tym kasku, to jest wyjmowany deflektor na nos. Jego funkcja to jest odsuwanie ciepłego powietrza w dół kasku, żeby nie parowały wam choćby okulary, które macie, jeżeli używacie okularów optycznych, lub nie parowała wam szyba. Dodatkowym akcesorium, które często jest w kaskach, to jest kurtyna, która uniemożliwia powstanie turbulencji wewnątrz kasku, ale też nie jest to kryterium podstawowe i nie skupiajcie się na tym. Skupcie się na ilości wentylacji i na tym, jak kask będzie działał na przykład w mieście, bo z reguły osoby, które kupują pierwszy motocykl, pierwszy kask, będą jeździły po mieście, więc kask jasny, dobrze wentylowany, który relatywnie jest lekki, będzie lepszy niż kask, który ma mnóstwo fajerwerków, jest ciężki i tak naprawdę może się okazać, że podczas dłuższej jazdy po mieście wypłyniecie z niego zamiast gdzieś pojechać. Ale, moi drodzy, jest jeszcze trzecia kategoria kasków, są to kaski zrobione z kompozytu na bazie włókna szklanego. I może się tak zdarzyć, że taka firma jak Shoei zacznie produkować kolejny model, więc jeżeli znajdziecie wyprzedażowy model w sklepie, jego cena będzie relatywnie niższa, a sam kask będzie dużo lżejszy, dużo bardziej bezpieczny, bo sam materiał jest w stanie pochłonąć zdecydowanie większą ilość energii i jest budowany na jeszcze większej ilości skorup, bo często na przykład są to 4 wielkości skorup. Można dopasować też różne wielkości policzków, więc zero blend, zero jakichś deflektorów, zero bajerów, ale maksimum bezpieczeństwa. I na tym skupcie się, wybierając swój pierwszy kask. Nowy kask jest taki jak nowe buty. W nowych butach nie wybieramy się na Mount Everest ani na maraton, ponieważ one muszą dopasować się do waszego kształtu stopy. I podobnie jest z kaskami. Ta wyściółka, polistyren oraz gąbki, z których wykonane jest wnętrze, również adaptują się do kształtu głowy i dlatego tak ważne jest, żeby kask był mocno ciasno dobrany. Ale pierwsza godzina w nowym kasku to jest raczej tortura, więc nie idź na kurs prawa jazdy mówiąc swojemu instruktorowi, że pierwszą godzinę albo 2 to strzelicie za jednym zamachem, bo to spowoduje tylko tyle, że wasz instruktor powie, że źle macie dobrany kask lub sami stwierdzicie, że już nie chcecie jeździć więcej nigdy motocyklem, więc nowy kask musi się dopasować, co najmniej godzinę trzeba w nim spędzić albo na małych dystansach z odpoczynkiem, albo, i to nie jest żart, w domu. Naprawdę tą godzinkę można sobie obejrzeć jakiś fajny serial, pograć w grę komputerową, mając kask na głowie i wszyscy będą się was śmiać, ale to zaowocuje tym, że wasz kask będzie waszym kaskiem i niczym innym, więc też nieużywane. Twoje własne, wyhodowane, wyprofilowane nakrycie głowy.